Dzień dobry. Witajcie na stronie historycznetechniki-fotograficzne.pl. Nazywam się Aleksandra Wolter i chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak wykonać odbitkę cyjanotypową. Zapraszam. Do popularyzacji cyjanotypii w XIX wieku przyczyniła się Anna Atkins, która była botanikiem i jedną z pierwszych kobiet uznawanych za fotografki. W 1843 roku wydała pierwszą znaną książkę fotograficzną, którą wykonała całkowicie w cyjanotypii. Swoje dzieło zatytułowała British Algae Cyanotype Impressions. Wydała łącznie 12 tomów zawierających aż 424 fotogramy roślin. My dzisiaj pójdziemy jej tropem i też zrobimy odbitki cyjanotypowe z motywami botanicznymi. Mamy już późną jesień, wybierzmy się więc na spacer i pozbierajmy trochę liści, których następnie użyjemy do wykonania fotogramów. Postarajcie się zebrać różnorodny materiał, by później można było sprawdzić, które liście czy rośliny bardziej Wam odpowiadają. Ich kolor, struktura czy grubość będą miały wpływ na to, w jaki sposób się zreprodukują na papierze. Ja zebrałam trochę jesiennych liści, ale też zerwałam parę jeszcze zielonych roślinek. Przed dalszą pracą będzie trzeba je wysuszyć, by ich naturalna wilgoć nie weszła w reakcję z emulsją na papierze. Mam tutaj wysuszony papier pokryty emulsją. Układam go na plecach kopioramy, emulsją skierowany do góry i bezpośrednio na emulsji układam kompozycję z liści przyniesionych ze spaceru. Ważne jest, żeby zarówno papier, jak i to, co na niego kładziemy, było całkowicie wysuszone. W przeciwnym razie odbitka może zacząć samoistnie się wywoływać już w trakcie naświetlania. Po ułożeniu satysfakcjonującej kompozycji przyciskam całość szybą i usztywniam klipsami. A następnie wystawiam na działanie światła UV. Najtańszym i najsilniejszym źródłem promieniowania UV jest światło słoneczne. Korzystam więc ze słonecznego jesiennego dnia. Czas naświetlania zależy od pogody. Wiadomo, że w pochmurny dzień będzie potrzeba więcej czasu niż w słoneczny, by prawidłowo naświetlić odbitkę. Zależy on też od stopnia przezroczystości materiałów, które ułożyliśmy na papierze, albo od gęstości negatywu, jeżeli akurat robimy odbitkę z negatywu. W trakcie naświetlania emulsja zmienia kolor od żółtego poprzez stalowo-niebieski do blado-niebieskiego. Gdy zaczyna przechodzić do niebieskiego, możemy sprawdzić, czy ekspozycja jest już wystarczająca. Ponieważ liście nie przepuszczają dużo światła UV, szczególnie jesienne liście, takie jak ten brązowo-żółty liść klonu, a zależało mi, żeby uzyskać detale budowy anatomicznej liści, czas naświetlania u mnie wyniósł pół godziny w pełnym słońcu. Zobaczmy, jak wygląda nasz fotogram po naświetleniu. Delikatnie go rozpinam i usuwam liście. Wygląda całkiem dobrze. Wywołanie odbywa się poprzez wypłukanie odbitki w wodzie destylowanej. Płukanie powinno trwać tak długo, aż usunięty zostanie cały żółty zafarb i woda po płukaniu będzie bezbarwna. By kontrolować stopień wypłukania, używam białej kuwety. Jeśli napotkacie problemy ze zbyt małą rozpiętością tonalną, wówczas spróbujcie dodać do pierwszej kąpieli solidną szczyptę kwasku cytrynowego, takiego ze sklepu spożywczego. Spowoduje on, że uzyskacie
większą rozpiętość tonalną kosztem kontrastu. Gdy zniknął już cały żółty zafarb, możecie dodać do kąpieli kilka kropli wody utlenionej. Dzięki temu żelazo zawarte w emulsji natychmiast ulegnie utlenieniu i odbitka zyska głęboki niebieski kolor. To jest krok, którego nie musicie wykonywać, ponieważ żelazo i tak po pewnym czasie samo się utleni i odbitka pociemnieje. Po tym jeszcze jedno płukanie i odbitka jest gotowa. Tak wygląda cyjanotypowy fotogram, który przed chwilą razem zrobiliśmy. Jeżeli macie jakieś pytania albo sugestie, pozostawcie komentarz. Do zobaczenia wkrótce.